Witam serdecznie. Dzisiaj po południu fatalne dane z Polski za czerwiec. Czy będzie gorzej? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do naszego nowego profilu na Instagramie. Jeszcze raz zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Fatalne dane z Polski za czerwiec. Czy będzie gorzej? Dlaczego ten wpis jest właśnie taki? Ponieważ dzisiaj poznaliśmy dane o wskaźniku PMI za czerwiec dla sektora przemysłowego i okazało się, że dane są tak złe, jak najbardziej pesymistyczne prognozy i ewidentnie widzimy tutaj wpływ tego osłabienia gospodarczego, tych fatalnych danych, które w poprzednich dniach pokazały się jako dane wstępne dla gospodarek w strefie euro, gdzie także w strefie euro czerwiec zanotował bardzo dynamiczne spadki wskaźnika, który pokazuje koniunkturę w sektorze przemysłowym, a nawet w usługach. Dlatego też rodzi się takie nastawienie na to, że będziemy świadkami albo już wchodzenia w recesję, albo też będziemy świadkami drugiego dna ataku spowolnienia gospodarczego. Dlatego też te dane makroekonomiczne, które dzisiaj poznaliśmy, ewidentnie wpasowują się w to, co się dzieje w strefie euro i gdy się tak przypatrzeć do tych wnętrz, do tego wnętrza, tego wskaźnika, to tutaj mamy nie tylko wyraźny spadek nowych zamówień, a to jest przede wszystkim związek z tym, jak słaba jest teraz kondycja w strefie euro, ale także widzimy, jaki jest też wpływ tych procesów deflacyjnych, jeszcze raz przypomnę, drodzy Państwo, deflacyjnych w niektórych częściach Unii Europejskiej, strefy euro, a także już te zjawiska zaczynają nas tutaj dosięgać w naszym kraju, ponieważ zapasy to jest co teraz muszą się pozbywać przedsiębiorstwa. No i to ma być jeden z tych głównych czynników, który spycha te wskaźniki w dół i będzie sygnalizować, że jakaś nowa fala osłabienia gospodarczego nas teraz atakuje. No i pytanie, jak zareagują rynki finansowe, bo moim zdaniem to spowolnienie gospodarcze, które w tej pierwszej fali, które miało miejsce w 2022 roku, było już przez rynki finansowe zdyskontowane. Cała fala spadkowa na indeksach giełdowych na całym świecie od samego początku 2022 do października 2022 dyskontowała właśnie taki scenariusz efektu podwyżek stóp procentowych na gospodarki na całym świecie, także w Polsce. No i teraz, kiedy mamy już za sobą 9 miesięcy od tego październikowego dołka, gospodarka próbowała odbić na fali tego, że jednak nie było do jakiegoś Armagedonu podczas okresu jesienno-zimowego w Europie, no to teraz mamy kolejny takie jakby osłabienie gospodarcze i zobaczymy, czy przekształci się to w regularną recesję, czy też będzie jakieś ożywienie gospodarcze. Dlatego też rynek moim zdaniem tego nie zdyskontował i w pierwszej kolejności powinny na to zareagować oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, bo takie dane ewidentnie jeszcze bardziej wzmacniają narrację i tezę i siłę tych wszystkich, którzy już nie chcą dalej widzieć podwyżek stóp procentowych. No ponieważ podwyższanie stóp procentowych w środowisku zbliżonym do recesyjnego nie jest logicznym postępowaniem i taka sytuacja, jaka ma mieć miejsce teraz, może zachęcać do tego, do obniżek stóp procentowych i na następnym wykresie chciałbym już pokazać właśnie to, co się dzieje, ponieważ polskie obligacje są znowu kupowane, te dane, które dzisiaj poznaliśmy, sprzyjają temu, żeby atakować wsparcia, czyli obligacje kupować, licząc na to, że będą jednak te pierwsze obniżki stóp procentowych i kolejne dwa wykresy pokazują, jak teraz w momencie tworzenia tego wpisu kształtują się stawki przyszłych stóp procentowych w naszym kraju. Rynek wycenia, że pierwsza obniżka stóp procentowych ma mieć miejsce we wrześniu, październiku, ale ja generalnie stawiam na wrzesień. Natomiast do końca tego roku rynek nastawia się na co najmniej trzy obniżki stóp procentowych od obecnych poziomów, czyli jeszcze dwie w czwartym kwartale w Polsce. No i że stopy procentowe spadną o te co najmniej 75 punktów bazowych od obecnych poziomów, a być może nawet będzie czwarta
I to nie powinien być dla nas żaden, to nie powinno być dla nas żadne zaskoczenie, a te dane, jak widzimy, tą dalszą część tej krzywej stóp procentowych jeszcze bardzo nawet przyspieszają tendencję do tego, żeby te wskazania na czwartą obniżkę stóp procentowych w naszym kraju w tym roku jeszcze bardziej zwiększyć. Moim zdaniem to jest bardzo koronny i bardzo silny argument ku temu, żeby właśnie tak to teraz oceniać, co się może wydarzyć. Natomiast, co jest bardzo istotne, teraz rozkręca się ten program Kredyt 2%, a tutaj wykres jednego z naszych największych banków sygnalizuje, że mamy teraz do czynienia z jakimś ożywieniem na rynku kredytowym, a ten program 2%, który teraz wchodzi, może jeszcze bardziej ożywić ten rynek nieruchomości i sprawić, żeby to kolejne dno potencjalnego spowolnienia gospodarczego bądź też światowej recesji w Polsce było bardziej wygładzone, żebyśmy znowu spadli na 4 łapy w gospodarce i żeby nie było jakiegoś mocniejszego wpływu tych zjawisk, które się teraz dzieją na gospodarkę, ponieważ uruchomienie tego kanału związanego z rynkiem nieruchomości mogłoby naprawdę doprowadzić do tego, że potencjalne drugie dno światowego spowolnienia gospodarczego, być może recesji, będzie w Polsce ewidentnie mniej zauważalne i będziemy szybciej na lepszej trajektorii do tego, żeby jeżeli rozpocznie się następne ożywienie gospodarcze, żeby być po prostu w lepszych blokach startowych. Ja to przynajmniej tak to interpretuję. A jak widzimy, to, co się teraz wydarzyło w polskiej gospodarce na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy, miało przede wszystkim wydźwięk wpływu kanału rynku nieruchomości na gospodarkę przez te wszystkie zjawiska związane z inflacją, z podnoszeniem stóp procentowych, więc moim zdaniem teraz jest czas na to, żeby właśnie kanałem wspierania rynku nieruchomości działać na polską gospodarkę, żeby ją ożywić. Jak widzimy, te dane nie mają większego wpływu na rynek krajowej waluty, który już się ewidentnie uspokaja. Zobaczymy, czy jakieś pojawią się przepływy na początku drugiego półrocza, czy też nie. Ja się generalnie nie spodziewam. Bloomberg pokazuje w swoim raporcie, jak zachowują się waluty emerging markets w tym roku, czyli przez te pierwsze 6 miesięcy, że złoty jest w czołówce tych najsilniejszych walut rynków rozwijających się, a giełda papierów wartościowych też tymi danymi się nie przejmuje, ponieważ gdyby się przejmowała, mielibyśmy mocne spadki, a skoro mamy próbę raczej wzrostów niż spadków, to jest moim zdaniem dowód na to, że te dane generalnie są już w cenach, a rynek żyje czymś innym. Może się to zmienić oczywiście podczas sesji amerykańskiej, chociaż w kolejnych dniach, gdyby indeks WIG20 złamał kluczowy, moim zdaniem, krótkoterminowy poziom 2000 punktów. Wtedy to będzie game changer, zmieni krótkoterminowe pole gry, ale na razie nic takiego nie widać. No i chciałbym dla Państwa na następnych 3 wykresach pokazać, że to, co się dzieje na polskich oczekiwaniach co do stóp procentowych, nie jest jakimś ewenementem, nie jest jakąś grą pod wybory, ponieważ kolejne 3 wykresy pokazują, jak zachowują się tutaj stawki przyszłych stóp procentowych dla naszych sąsiadów Czech i też węgierski forint jest w tym wypadku na tapecie. I widzimy bardzo podobne, bardzo takie prawie równoległe zjawiska, które się powielają, czyli zachowanie przyszłych stóp procentowych w Czechach, jeżeli rozpatrujemy perspektywę końca trzeciego kwartału. Co prawda tutaj rynek nie wycenia pierwszej obniżki, ale kolejne obniżki są wyceniane na koniec tego roku i dla węgierskiego forinta te oczekiwania na obniżki stóp procentowych są nawet mocniejsze i tam rynek już te oczekiwania na obniżki stóp procentowych dochodzą do 200-300 punktów bazowych nawet do końca tego roku, czyli przez te kolejne 6 miesięcy, więc naprawdę perspektywa obniżek stóp procentowych to jest perspektywa dla całego naszego regionu, nie tylko dla Polski, a to moim zdaniem obala tezę niektórych o tym, że potencjalna obniżka stóp procentowych byłaby działaniem przedwyborczym. Absolutnie tego nie widać na danych makroekonomicznych, więc moim zdaniem należy tą tezę obalić. Natomiast widzimy także, że relatywnie słabiej zachowuje się węgierski forint. Moim zdaniem widać to w tym wypadku jak na dłoni, ponieważ ten kanał, który jest widoczny na węgierskim forincie, to tutaj nam obrazuje, a jesteśmy bardzo blisko przy wsparciach, czyli przy minimach całej fali umocnienia krajowej waluty z ostatnich miesięcy na parze euro do złotego. To jednoznacznie jest sygnał, że kapitał, jeżeli gdzieś chce się ulokować, to wybiera polskie aktywa, no i złoty jest bramą wejściową do inwestowania w naszym kraju. Fatalne dane z Polski za czerwiec, zobaczymy, czy będą one potwierdzane w letnich miesiącach wakacyjnych. Przypominam,
że teraz jeden z głównych czynników, który także będzie wspierał polską gospodarkę, będzie to, że realne wynagrodzenia w Polsce znowu będą miały już trajektorię znak dodatni, czyli realne, czyli po uwzględnieniu inflacji. Przypominam, będziemy w tym wypadku porównywać tempo wzrostu wynagrodzeń rok do roku do inflacji rok do roku i już wkrótce w okolicach letnich wakacji, już teraz moim zdaniem na naszych oczach znowu wynagrodzenia w Polsce rosną szybciej niż tempo wzrostu inflacji, czyli realne wynagrodzenia stają się dodatnie i tym kanałem konsumpcji także będziemy mogli osłabić negatywny wpływ potencjalnego spowolnienia gospodarczego, drugiego ataku recesji, bądź też naprawdę tego spowolnienia gospodarczego jako fazy cyklu gospodarczego w strefie euro, czy też na całym zachodnim świecie. Dlatego też moim zdaniem to, co się teraz dzieje, pozwoli nam znowu suchą stopą przejść przez te niepokoje gospodarcze, które teraz rysują się, zwłaszcza od czerwca zaczęły się rysować od strefy euro i widzimy po tych danych, po tych fatalnych danych z Polski za czerwiec, że docierają także do naszego kraju. Drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Czy będą kolejne podwyżki stóp procentowych na całym świecie? Warto się z tym materiałem najnowszym zaznajomić. Oczywiście oraz także z webinarem o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni inwestorzy giełdowi. Tam w opisie są podlinkowane te wszystkie raporty. No i przejdźmy teraz do świata. O czym będą rozmawiać traderzy w czasie wakacji? I na tym następnym wykresie chciałbym pokazać, Bloomberg zrobił taką ankietę, podzielił na inwestorów profesjonalnych i detalicznych. Okazało się, że inwestorzy nie chcą w ogóle myśleć o rynku na wakacjach, a jeżeli już rozmawiają na temat rynków finansowych, gospodarki, to skupiają się na sztucznej inteligencji, na wpływie tego zjawiska, tego czegoś nowego, na to, co się może wkrótce wydarzyć. No i widzimy tutaj na tym wykresie, jakie są wyniki tej ankiety. Poznaliśmy dzisiaj także dane, ostateczne odczyty wskaźników PMI dla najważniejszych gospodarek i w ogóle dla całej strefy euro. Okazało się, że dane dla Niemiec są gorsze niż wcześniejszy nawet odczyt, który także był bardzo słaby. Dla strefy euro te dane były także gorsze niż zakładały wcześniejsze odczyty. No i to widać wszystko na wykresie, ale moim zdaniem najlepszy wykres pokazuje, gdy naniesiemy te dane na wskaźnik giełdowy Eurostoxx 600, czyli szeroką paletę spółek europejskich i widzimy, że to drugie dno ataku spowolnienia gospodarczego, być może recesji, na razie nie jest uwzględnione w wycenie spółek giełdowych, więc jest naprawdę pytanie, czy spółki są przewartościowane i wkrótce czeka nas mocna fala spadkowa, tak żeby giełdy spróbowały przynajmniej wycenić to, co się teraz dzieje w gospodarce, czy też to, co się dzieje w gospodarce jest fejkiem, czyli jest takim błędem, który wynika z percepcji tych, którzy byli poddani badaniom tego wskaźnika PMI. No i zobaczymy naprawdę, ponieważ moim zdaniem sytuacja na rynku nieruchomości i te dane to jest ewidentny powód do tego, żeby wywołać jakąś korektę spadkową. Ale na razie indeksy giełdowe idą ładnie w górę, no i tak jakby zupełnie nie przejmowały się tym drugim atakiem spowolnienia gospodarczego, który na naszych oczach właśnie teraz trwa. Obserwujemy także te dane dla Wielkiej Brytanii były troszeczkę lepsze niż zakładały prognozy i co jest ciekawe, są lepsze niż dla strefy euro i być może jest to jeden z głównych powodów, dlaczego też funt brytyjski w ostatnim czasie tak się zaczął umacniać. Poznaliśmy także inflację w Szwajcarii, była ona niższa niż zakładały prognozy, więc procesy dezinflacyjne także docierają do tego kraju i trwa nowy, bardzo korzystny trend. No i jakie jest wyzwanie dla ECB? Drodzy Państwo, no z jednej strony mamy te fatalne dane gospodarcze za czerwiec, a z drugiej strony mamy cały czas potencjał walki z inflacją. No i ECB musi wybierać. No i te podwyżki stóp procentowych, które w najbliższym czasie mają mieć miejsce, ponieważ kolejne wykresy pokazują, jakie są teraz najnowsze oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych. W pierwszej kolejności strefa euro. Mamy 52 punkty podwyżek stóp procentowych w cenach na chwilę obecną, czyli jeszcze dwie klasyczne podwyżki o 25 punktów bazowych, a dla Stanów Zjednoczonych w piku 34 punkty bazowe podwyżki, czyli być może będzie jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych, może nawet dwie, ale jedna na razie jest wyceniana. Natomiast to się wszystko może zmienić, ponieważ przypominam, w tym tygodniu mamy dane z rynku pracy w piątek, one mają
potworną siłę rażenia i te wyceny mogą się diametralnie zmienić dzisiaj, raczej w piątek po godzinie 16 w Stanach Zjednoczonych, dlatego też to jest tylko taki punkt odniesienia, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Natomiast dla porównania, dla Wielkiej Brytanii w rynku teraz jest 130 punktów bazowych podwyżek 100%, czyli 5 klasycznych podwyżek o 25 punktów bazowych do swojego piku. I to jest jeden z tych kolejnych powodów, dlaczego funt brytyjski teraz w ostatnim czasie tak zachowuje się zdecydowanie lepiej. Ale dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ rynek amerykańskich obligacji się zastanawia, czy faktycznie dojdzie do kolejnych podwyżek 100% i ta odpowiedź leży moim zdaniem po stronie tych danych, które poznamy z rynku pracy oraz prawdopodobnie w kolejnym tygodniu danych o inflacji, ale te dane będą także miały ogromne znaczenie, ponieważ inwestorzy w Stanach Zjednoczonych obserwują to, co się dzieje na stopach procentowych tych rynkowych w Wielkiej Brytanii i tam po takiej konsolidacji, a teraz na amerykańskich papierach mamy konsolidację, widać to na tym wykresie, po tej konsolidacji doszło jednak do wybicia górą, czyli rynek zaczął faktycznie dyskontować tę następne podwyżki, to w mocnej skali podwyżek, mocne podwyżki 100%, dalszą falę podwyżek 100%, brak tego zatrzymania, tego płaskowyżu stóp procentowych, no i rynek się naprawdę będzie zastanawiać i te dane, które poznamy w tym tygodniu i o inflacji pozwolą nam przybliżyć odpowiedź na pytanie, czy amerykańskie obligacje w okolicach 3,90, gdzie mamy 9-miesięczną linię trendu spadkowego, bardzo ładnie to widać, czy ta linia się obroni, czyli będziemy mieć nawrót do tendencji spadkowej na rentownościach, a to będzie dobrze, to będzie dobra perspektywa dla indeksów giełdowych, będzie świadczyło o tym, że już rynek naprawdę nie chce więcej, nie wierzy w podwyżki 100%, wierzy w skuteczną walkę z inflacją, a w takiej sytuacji będzie to powód do osłabienia amerykańskiego dolara, czy też będzie wybierał ścieżkę brytyjskich obligacji, czyli pokonamy poziom 3,90. W takiej sytuacji będzie wiara w kolejne podwyżki 100%, amerykański dolar powinien się umocnić, no i będą wtedy potencjalne spore perturbacje na rynku ryzyka, który nie wycenił takich, moim zdaniem, takich wydarzeń, takich perspektyw na kolejne miesiące, no i trzeba będzie się do tego dostosować. Dlatego też moim zdaniem do piątku tutaj raczej na eurodolarze niewiele się dzieje, te poziomy w okolicach 1,09 dowieziemy, ale wtedy po piątkowych danych z rynku pracy może być naprawdę wielki tajfun, wielkie tsunami, wielka aktywność i zmienność. Dlatego też bądźmy gotowi, że ten okres rozpoczynających się wakacji będzie tłumił aktywność, ale perspektywy co do stóp procentowych i te wszystkie zmiany, które nie były wcześniej uwzględniane w cenach, mogą wywołać tą nową falę wzrostową czy też spadkową na różnych instrumentach związanych z ryzykiem, o czym będę za chwilę mówić. No i rzeczony już funt brytyjski widzimy tutaj w stosunku do jena, jak bardzo się w ostatnim czasie umocnił i ta tendencja jest tutaj bardzo ładnie pokazana przez tą statystykę. I indeksy giełdowe, które sobie nic nie robią z tych danych makroekonomicznych. Indeksy giełdowe zanotowały, zakończyły całe pierwsze półrocze na maksimach. Indeks Standard & Poor moim zdaniem tutaj sygnalizuje, że w ogóle nie wierzy w jakiekolwiek osłabienie gospodarcze, a te dane są wyśmienitym pretekstem, żeby taką korektę wykonać, a taka korekta byłaby super do tego, żeby końcówka tego roku była jednak znowu prowzrostowa, tak żeby ostudzić nastroje, no ale zobaczymy, czy inwestorzy faktycznie będą chcieli wykorzystać te dane, ponieważ w tle jest cały czas dyskontowanie tego, że procesy związane ze sztuczną inteligencją pozwolą na zwiększenie efektywności gospodarek na całym świecie, ale zwłaszcza tej najbardziej rozwiniętej, czyli amerykańskiej. Dlatego też tutaj jest bardzo dużo perspektywy, jest bardzo dużo znaków zapytania. Na chwilę obecną perspektywy prowzrostowe są obserwowane, są bardziej prawdopodobne, no ale wszystko może się wydarzyć. No i większą słabość cały czas widać w Europie, tutaj DAX nie jest w stanie na razie zaatakować tych swoich ostatnich maksimów, ale oddalenie od poziomu 16 000 punktów faworyzuje scenariusze prowzrostowe, warto być tego świadomym. Amerykański dolar, przyszłe stopy procentowe, to jeżeli mamy te dwa komponenty rynków finansowych niezwykle istotne, to wynika z tego perspektywa dla ceny złota. Cena złota lubi, kiedy rentowności spadają, a amerykański dolar się umacnia. Więc prawdopodobnie tak, że do piątku niewiele się wydarzy na cenie złota i w okolicach 1915 będziemy się konsolidować, bujać, czekać na to, co się później wydarzy.
No a później rynek będzie reagować, chociaż generalne tendencje w sytuacji, kiedy są fatalne dane makroekonomiczne, a takie poznaliśmy za czerwiec dla całego świata, sprzyjają recesji, a w takiej sytuacji surowce są sprzedawane, więc to jest też czynnik, który spycha surowce w dół i złoto nie było w stanie w ostatnim czasie chwycić takiego wiatru, który mógłby wyciągnąć tą cenę w okolicach znowu $2000. Obserwujemy także zachowanie ceny miedzi. Na chwilę obecną nic tutaj nowego się nie dzieje. No i obserwujemy także inne ciekawe metale. Pallat, platyna widzimy na tych wykresach, gdzie tutaj się wykres kształtuje. Natomiast na rynku surowcowym w ostatnich godzinach pojawiły się informacje dotyczące tego, że Arabia Saudyjska chce obniżyć produkcję nieco bardziej niż wcześniej wynikało to z tych oświadczeń i tych wszystkich informacji dotyczących rynku, a to wydźwignęło cenę ropy mocniej nad poziom $70, czyli widzimy, że konsolidacja ewidentnie trwa dalej między poziomami okolic 80 a okolic $65-70, no czyli czekamy dalej, a w takiej sytuacji jak teraz, czyli powrotu na poziom 70, no atak na te rejony $75-77, gdzie mamy oś symetrii całego horyzontu cenowego, który od 9 miesięcy się tworzy, no jest scenariuszem bazowym i też zobaczymy, gdzie potencjalna korekta wzrostowa utworzy swoje apogeum, ponieważ no, jeżeli znowu szczyt będzie niżej, to znowu będzie to sygnał, że słabość rynku surowcowego jest coraz większa i odciska coraz większe piętno na zachowaniu ropy naftowej, zwiększając prawdopodobieństwo, że wkrótce w końcu dojdzie do wybicia z tej 9-miesięcznej konsolidacji na ropie naftowej i dojdzie do wywołania mocnego spadku, czyli mocnego ruchu w dół na ropie naftowej WTI czy na ropie Brent. I na koniec Bitcoin. Bitcoin, który no, zobaczymy, czy znowu nie pojawią się jakieś następne informacje z SEC-u, a jeżeli się pojawią, to mogą znowu zachwiać rynkiem, który czeka ewidentnie na to, czy w pewien sposób Amerykanie bardziej polubią tą kryptowalutę najbardziej popularną, czy też nie, dadzą zielone światło, czy też nie. I od tego moim zdaniem bardzo wiele zależy. Scenariusz jest taki, że konsolidacja jest ograniczona dwoma poziomami: $29,5 tysiąca od dołu, $31,000 od góry. Po prostu pozostaje czekać cierpliwie na wybicie, i które powinno być bardzo, ale to naprawdę bardzo dynamiczne. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów, które są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu, pokazujące, jakie są perspektywy co do oceny przyszłych stóp procentowych przez innych bardzo ważnych naszych analityków. Przypominam, że są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu, i także ten webinar niezwykle interesujący, ważny, o tym, jak myślą profesjonalni inwestorzy. Warto się z tymi materiałami zaznajamiać. Przypominam, na dole są podlinkowane w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić losy i to, co się dzieje z Ace Market U po godziny pracy w biurze, zachęcam do naszego nowego kanału na Instagramie, gdzie publikuję właśnie tego typu informacje. Do zobaczenia, życzę dużej stopy zwrotu i wszystkiego dobrego w kolejnych godzinach. Widzimy się jutro i słyszymy o poranku. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.